Cześć! Dzisiejszy film opowie Wam historię pudełeczka, na które nie miałam pomysłu, a które ostatecznie wygląda tak, jak widzicie na zdjęciach. Zaczęło się od porządków. W przydasiach znalazłam taki owalny, gipsowy odlew, który idealnie pasował do wieczka tego prostokątnego pudełka. Aby jednak móc w ogóle użyć tego odlewu, musiałam zeszlifować jego spód, żeby nie huśtał się na wieczku pudełka. Po zeszlifowaniu wszystkich niedoskonałości, gipsowy odlew pomalowałam podkładem akrylowym. Na tym etapie już wiedziałam, że owal zdobiła będzie serwetka, dlatego przemalowałam go na biało farbą akrylową. Z serwetki wycięłam interesujący mnie fragment, brzegi postrzępiłam, a następnie przykleiłam do mojego odlewu klejem do decoupage. Wybór serwetki na owal podsunął mi pomysł na zdobienie dołu pudełeczka. Tutaj też skorzystałam z serwetki, choć zdecydowałam się na inną, ale w mojej ocenie pasującą do pracy. I zaczynam od pomalowania dołu pudełeczka na biało. Następnie po wyschnięciu farby przyklejam do niego serwetkę. Serwetkę przyklejam do ścianki pudełka i wieczka jednocześnie i aby pudełko nie otwierało się podczas klejenia, zakładam na nie gumkę. Teraz muszę rozciąć serwetkę i z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej
przed cięciem podsuszyć pracę. Jeśli serwetka będzie mokra, to przy cięciu się postrzępi. Jeśli natomiast zostawimy pracę do wyschnięcia na zbyt długo, istnieje ryzyko, że wieczko sklei się z pudełkiem. No i takim moim złotym środkiem jest właśnie delikatne podsuszenie pracy, wtedy cięcie wychodzi idealnie. Serwetkę wystającą poza pudełko usuwam papierem ściernym. No i tutaj dobra pasca się skończyła, trafiłam w ślepą uliczkę. Wyjściem awaryjnym okazała się moja ukochana patyna. No i jak patyna, to wiadomo, wszelkiego rodzaju brązy. Dlatego wnętrze i wieczko pudełeczka pomalowałam bejcą w kolorze bóg. Bejcowanych elementów nie zabezpieczyłam lakierem przed bieleniem, dlatego że zależało mi na tym, aby bejca zabarwiła farbę na swój kolor. Następnie całą pracę zabezpieczyłam lakierem. Po wyschnięciu lakieru nadszedł czas na gwiazdę wieczoru, czyli patynę. Nakładam ją gąbeczką, a nadmiar usuwam ręcznikiem papierowym. Kiedy na gąbeczce już prawie nie ma preparatu, podkreślam nią delikatnie krawędzie pudełeczka oraz gipsowego owalu. Po wyschnięciu patyny całą pracę zabezpieczam lakierem. Dookoła owalu przyklejam wyciski. Sznureczki akurat miałam gdzieś tam w zapasach i one są wykonane z gesso, natomiast te drobne ornamenty na bokach wykonałam z glinki samoutwardzalnej.
Kiedy klej wysechł, a glinka stwardniała, zabezpieczyłam pracę lakierem matowym. Na koniec, dla podkreślenia wycisków, wcięłam w nie brązową pastę woskową i praca gotowa. Przyznam szczerze, że choć chwilami wątpiłam w powodzenie tego projektu, to ostatecznie polubiłam się z tym pudełeczkiem. Dajcie koniecznie znać, czy Wam też zdarza się tworzyć pracę w ten sposób, podążając po nitce do kłębka, czy raczej zawsze macie w głowie gotowy projekt i realizujecie go od A do Z. Ja zwykle mam w głowie ogólny zarys, który zmienia się z biegiem procesu tworzenia. Tym razem postanowiłam jednak pójść nieco inną drogą, czego efekt widzicie właśnie na ekranie. Bardzo Wam dziękuję za czas, który mi dzisiaj poświęciliście i zachęcam do oglądania moich pozostałych filmów. Listę produktów, których użyłam do stworzenia tej pracy, zostawiam Wam w opisie.